It's 1976, and the future has arrived. Zobaczmy. I'll complain to the Silvers about that idiot. They'll take the appropriate measures. I hate those oranges. An engineer in a bright blue jacket is tinkering with the door lock, cursing under his breath non-stop. Blowing a curly strand of hair off his forehead, he turns to you. You're a newcomer, right? It's a straight-up open house here today. He offers you his hand. According to his badge, this is Maxim Penkovsky, technician. The technician slaps the door with one hand. You have to wait until I'm done. Some orange jammed up the lock with chewing gum just for a laugh. They're like animals, those oranges, marking their territory. If you ask me, they're too gracious about those bastards in Crystal Sands. No właśnie taka... To jest... To pewnie już żeście mieli okazję zauważyć wcześniej. To jest taki... To jest okazja, żeby uniknąć kary więzienia, nie? Ci pomarańczowi w większości, ale podejrzewam, że tutaj też są normalnie cywilni, którzy po prostu do niczego innego się nie nadawali, tylko do roboty i też tam są. I w zasadzie te pomarańczowe kombinezony to się trochę tak kojarzą z więzieniem, nie? Ale też się kojarzą z ludźmi, którzy pracują na drogach, więc nie wiem. Ciekawy zbieg. Czy to jest przypadek? Czy jest to przypadek? Czy może to po prostu coś oznacza? Penkovsky grunts angrily. I wish I could. I'm gonna have to disassemble, clean, and reassemble it to get it working. It's work I don't need, and all thanks to some idiot. Źle, wystarczy, że ktoś wsadził gumę do rzucia w zamek. I co? I już nic z tym nie możemy zrobić. Maxim Trzeba rozebrać, a thin, sharp, naprawić. precision probe from behind his ear and dangles it in front of you. Though there's another way. You want to learn something about picking locks? It's a useful skill in all sorts of situations. He looks at you expectantly. O, Magnes, dziękuję za suba, dziękuję. No dobrze, on chce mnie nauczyć otwierać zamki. To nie wiem, czy jest to umiejętność, która mi się przyda. Ja jestem charyzmatyczny, mogę komuś powiedzieć, otwórz mi zamek. Ale się chętnie nauczę. The blues getting excited. All right, looky here. Penkovsky presses his pick lock, and an odd device resembling a hybrid of a screwdriver and a can opener into your hand. Using a mechanical pick lock is easy peasy, no special skill required. They wear out after a few locks, while the old-fashioned kind is another thing entirely. Cheap, one use, but one has to know how to use it right. That's a tool for a master. Maxime takes out another pick lock and crouches by the door. He gives you a quick lesson on how to pick a lock. No, ciekawe, czy moje umiejętności się podniosły. By the way, you can carry your tools in your belt. It's much handier to have them right there. Penkovsky shows you his utility belt, where he keeps all kinds of tools and gadgets. To oznacza tyle, że kolor pomarańczowy jest ostrzegawczy i dobrze widoczny. Dlatego drogowcy są tak ubrani jak i więźniowie. No proszę. Najprostsze wytłumaczenie jest najbardziej sensowne. To jak to się nazywa? Brzytwa Okhama? Actually, finding tools under the dome is no problem at all. There are even devices for hacking terminals and so on. Mac the Blue solemnly raises his index finger. And one more thing. Always use brand name stuff if you can. Groovy produces good kits. Modus and Supercolor do too. They've all got fat contracts with Cronus, so they care about quality. Niebezpieczni więźniowie mają czerwone ubrania? A to nie wiedziałem, to w Polsce, czy to jest jakaś międzynarodowa... jak to się mówi? Międzynarodowa... praktyka? He looks at the door again. Damn these locks. Though I'd rather be doing this than fixing hab pods. Those are a real pain in the ass. A co są hapody? Penkovsky gives you a patronizing look. Because they're poorly made, warped from the heat, and the filters aren't worth a damn. The modules were constructed by marketing managers, not engineers. Building a city in the desert was also their idea. This project is all about PR. Cronus wants to show the world how tough they are. No proszę, to żeśmy się trochę nauczyli o otwieraniu zameczków. Nie wiem, czy to jest coś, co się przekłada na statystyki, ale może. Zobaczmy.
Staty, perki. O, pracownik miesiąca. A skąd mi się to wzięło? Aha, no tak. To przecież była wybrana. A tu jeszcze jest dużo różnych rzeczy, które mogę... No proszę, proszę, proszę. Statystyki, tak. Zanim skojarzę wszystkie umiejętności, do czego służą, to lata pewnie miną tutaj. Co my tu mamy w ogóle? Rany boskie! Handel? Urok, no wiadomo, wiadomo. Tu mogę też przerazić kogoś, ale potrzebuję większych mięśni, a tych nie mam. Tutaj najwyraźniej. Przekonanie. Logika, retoryka. Plus jestem jeszcze tak. Widzę, że jestem drużynowym dżentelmenem, czyli w towarzystwie się sprawdzam. Bardzo dobrze. Bardzo mi się to podoba. Idziemy na trójeczkę. I repeat, get a lockpick and attach it to your utility belt. And then, apply it to the door. Yes, apply is the proper word. Więc może tak. Lockpick. Spróbujmy. Just don't forget to pick up your uniform and weapons. It'll be awkward for you if the door gets stuck again. Otworzyłem. Otwarte. Bardzo mi się to podoba. Na rowerze czy motorem też jeżdżę w takich kolorach. No pewnie, no to już potrafię się domyślić. Mnóstwo zastosowań koloru pomarańczowego i czerwonego. A wczoraj wracałem samochodem z Warszawy i widziałem biegacza, taki starszy dżentelmen w okolicy pewnie 60 albo więcej. Z jednej strony pomyślałem, a to sprytnie, że się tak w takim wieku biega i się dba o zdrowie. To jest bardzo rozsądne, też bym tak chciał, jak będę taki stary. Ale potem pomyślałem, kurde, ziomek na czarno, cały ubrany, w ogóle go nie widać. To może i będzie żył dłużej, bo ćwiczy w późnej starości, ale prędzej czy później ktoś go rozjedzie. I tyle będzie z tych jego męczarni wieczorem. Bo wieczorem wracają. Well, you've got quite an aura. You're a natural. Yes. No, mam aurę, no pewa. A lean silver with thick black hair and a huge cigar clamped in his teeth is sitting in front of you. As you approach, he flashes a sly grin and slowly raises an outstretched hand above the table. Something really weird happens. All the paper clips, pencils, scattered toothpicks, and bits of trash float up from the table and hang in the air. The silver badge reading Andrei Mihai, science instructor, floats up as well. A, ten od psioniki. Cały czas czuję, że znam ten głos tego narratora, ale nie mam zielonego pojęcia, skąd ja go znam. Wykorzystajmy tą naszą wiedzę o psionice. No, pokażemy mu sztuczki swoje. You thrust your hand forward, and your outspread fingers emit barely visible sparks of energy. Pencils, paper clips, toothpicks, and pistachio shells dance chaotically in the air. No, ale chyba nie mam takich mocy jak ten instruktor. The silver sticks out his lower lip as if to say, not bad, and gives you a thumbs up. The objects clatter back onto the table. Here for the briefing, huh? Shall we get to it? He takes the cigar out of his mouth and exhales a lush cloud of smoke. The silver props his elbows on the table. Anyway, here's the deal. It's more profitable for people with a high psyche to study psionics. Give me your hand. Not waiting for an answer, he grabs your hand with strong, dark fingers. He jerks his hand back at once, then touches you again, carefully and distrustfully. Whoa. You know you've got one hell of a talent, huh? Slimy little bastard, you. You want to take my office, I know. But you sure got some power there. The silver takes a thin glove covered in talc from his desk and passes it to you. Look, a glove, right? But it isn't just a glove. This is an ooh mama hold me tight glove.
It takes energy from your noggin, your psyche, and pew, concentrates it. He counts off on his fingers. Learn psionics. Put on the glove. Transform energy into the necessary shape. That's the whole briefing. Simple? Simple. Now to your questions, huh? Mihai spreads his hands good-naturedly as if to say, "You're welcome." The toothpicks on the table skitter around for a moment, arranging themselves into a curse word. The silver laughs loudly at his joke. The cigar falls from his mouth to float in the air, ash flaking weightlessly from the tip. Kurde, świetny jest ten narrator. Jakbym słuchał jakiegoś audiobooka, w którym uczestniczę bohatersko. The silver takes a pull at his cigar and releases a self-important puff of smoke. Self-important puff of smoke. Skąd oni wzięli takiego, kurde? To nie Chris Avalon nie współpracował z nimi czasem przy tym? Psionics. It's a gift for all of us. The forefathers took off someplace. Poof, gone. Only the dome remains. And this. Psionics, huh? He rocks back in his armchair, puffing on his cigar. The toothpicks again slowly rise up from the table. Mihai spreads his dark hands. Toothpicks hover around his head in a kind of halo. Scientists say everyone has an organic skill called psyche. You have it, I have it, everyone has it, uh-huh. Big psyche, you got talents. Small psyche, no talents. You'll need to carry a lighter all your life. No dobra, niewiele się dowiedziałem, szczerze mówiąc. Mamy zaliczone okienko numer 2, numer 3, tam jest 5. Zakładam, że wypadałoby się udać do 4 teraz, ale pogadajmy z tymi ludźmi. Welcome Under the Dome, an amazing excursion to a world of new technology and the riddles of an ancient civilization. Listen to this information, useful for all wings, and receive a colorful leaflet. Ancient Civilization. Okej, myślałem, że to jest tajemnica na razie nierozstrzygnięta, ale na to wygląda, że to jest stara jakaś cywilizacja, że to nie jest jakiś nowy wynalazek. Glad to meet you. Letizia Rivers. Welcome to the Dome, colleague. I have useful information for every employee from our wing. My name is Letizia Rivers. Give me a few minutes, 5 minutes of your precious time, and I'll tell you about the remarkable career opportunities and breathtaking perspectives awaiting you under the dome. Don't turn me down. This is important. Czy dał ci rękawiczkę, czy nie? Kto mi dał rękawiczkę? Nikt mi tu nie dał. Conviction. Mój czas jest bardzo cenny i nie będę go marnował na takie pogadanki. O, chyba ją obraziłem. Chciałem tylko... Dobrze, no weźmiemy ulotkę. Zobaczymy, no może się trochę ucieszy. Witamy pod kopułą. Jak to się przetłumaczyć ładnie? Wszelkie marzenia ludzkości tu się spełniają. Come back again. Zobaczmy, co to jest za leaflet. Takie tam ulotki. Norman Potter. Hello, brother. Did you know that 2 out of 7 Kronos employees die violently? We House of Kindness activities. Oh no. Widzę, że po angielsku czytam równie dobrze jak po polsku. We House of Kindness activists want to change that. Ci chcą zmian. Nie chcą, żeby ludzie ginęli bez powodu. I hope to see you again soon. Ja jeszcze sobie z nim kiedyś pogadam. Winston Battery. A middle-aged black is sitting behind the counter with his hands in his lap. The buttons and zippers on his uniform are polished to a shine, and even his badge, Winston Botherby, Instructor, has been buffed so much it hurts to look at it.
Botherby frowns as you approach. Your first act is being late for the briefing. You going to be late for your funeral as well? No co on tak? Co znaczy się spóźniłem? Prowadziłem wiele interesujących i bardzo istotnych rozmów. Military training. Okay. The black looks you over. Yes, I see the weapon received checkmark. Looks like you are fully prepared to disappoint me. You are prepared, right, employee? Co on taki do mnie? Ale to ci czarni z czarnego skrzydła to mają poczucie władzy, nie? To jest ta cała militarna siła pod kopułą. No pierwszy raz, kurde, ktoś mi butów nie próbuje lizać. Imponujące. A, jestem gotów. Botherby leans over the counter and directs you to the doors. Behind this door is a combat simulation computer. Launch it and begin your course. He raises his index finger. The conditions in the training zone closely simulate those one would experience in the field. Your goal is to avoid getting lost and dying of dehydration. And try to aim the barrel away from yourself when shooting. Pulling a notepad from his pocket, the instructor jots down your name. Your goal is to hit 3 targets. I'm going to monitor you and advise as necessary. And try not to burst into tears. That's all. Go ahead. Sir, yes, sir. Nie będziemy się poniżać. Bez słowa odejdę. Mój tutaj bohater, co ja chciałem, właściwie powinienem powiedzieć, ja nie potrafię strzelać i mój bohater również. Welcome to the Sherman Holographic Combat Emulation System. Alpha. Wchodzimy do strefy. Oh, shit. Dobra. To już tak od razu? Na ostro? Ja tu nie jestem mistrzem strzelania. Muszę zobaczyć, czy moje zdolności psioniczne są tu dostępne. O kurde. No, strzelmy tego. Aha! Nie można tu kucnąć gdzieś? No, chyba nie ma na razie przynajmniej tej opcji. I zaoszczędziłem 1 punkt akcji do następnej tury. Tam mnie coś trafić nie mogą. A może mnie trafia, tylko to się nie liczy. Coś miałem mądrego do powiedzenia. Scan, bolt, dig, force. Wow! Haniebnie o kurde. O nie. Oberwę teraz w twarz. Aha, są akcje. Są takie akcje, które... Znaczy są klasy, które mają więcej punktów akcji do następnej tury, mogą przynosić, albo są umiejętności, które to robią. Więc... No, come on! Dobra, nasza. A tam ustrzelimy w czerwoną beczkę, nie? Chyba nie mogę w nią trafić. A może się uda? Nie jest w linii strzału. A tu jest jakaś mina. No, spróbujmy. Panie! Ja tu jestem prawdziwym mistrzem świata. I co na to powiesz, kurde? Ziomeczku. I don't like you. O, tak po prostu? Nie lubię cię? Dobrze. Schowajmy broń. O, nigdy już nie będę tego robił. Botherby nods grandly. You made it through training without making a total fool of yourself. Congratulations. I'll send a report up the chain about your completely unanticipated success. You're dismissed, employee. Jak on na mnie mówi employee? Employee z taką pogardą. Jak on śmie. Ladies and gentlemen, this is The Dome from the Inside with me, Victoria LeGrand. Co?
Dobrze. You see a tall scientist in a white lab coat, bathed in the dim lamplight. He almost appears to be hovering above the laboratory floor. The man turns at your footsteps. He's holding a paper clipboard and a pencil. His shimmering silver badge reads Sebastian Van Olden. He glances from you to the glittering watch on his wrist. I want us to respect one another's time. Please speak loudly, clearly, and to the point. You must be the newcomer I was told about. Nice to meet you. Cholera, są tylko 2 wersje językowe, ale za to ten dubbing zrobili naprawdę z polotem. Fajnie to brzmi. Finished with his unusual greeting, he offers you his thin hand. The amiability in Van Olden's eyes winks out like a light. He looks at you coldly, but calmly. My instructions will take as long as I deem necessary. I lecture, you listen. Am I clear? Dobrze, dobrze. Najpierw mówi do mnie, załatwmy to szybko, żebyśmy nie marnowali swojego czasu nawzajem. Ja mówię, dobra, zróbmy to szybko. On mi mówi, o, będę to robił tak szybko, jak uznam za stosowne. No zdecyduj się, panie. 4 oczy. The scientist puts the clipboard aside, raises his watch for a closer look, and sets the timer. He shows you his watch dial. According to the rules of this briefing, I have to touch on a large number of topics. Therefore, I will do so very briefly. Do not interrupt me. When I'm finished, I'll answer your questions. Within regulations, of course. Sebastian produces his handheld and clicks some buttons. I checked your scanner. It's working and is connected to the Minerva database. Everything you scan will earn you Chronos or Forefathers knowledge points. The instructor watches you with displeasure. Are you listening? Scan everything that might be of scientific interest. First of all, anomalies. They could be dangerous. Make sure to always have medication with you. Skanować wszystko. Okej. Zapamiętałem. He places a canvas pouch in your hand. This pouch is full of bolts. You can temporarily discharge an anomaly by throwing a bolt into it. It's primitive, but reliable. Van Olden pushes a button on his stopwatch. So, my oral briefing fell within the allotted span of time. Any questions you want to ask me? Czy ja chcę coś jeszcze się dowiedzieć od niego? Detail, medications... Okej, to wszystko zrozumiałem z jego historii. Minerva database, no to też w zasadzie wiem, co to jest. The scientist glances at his watch again. You're within the time limit for questions. The next step is training in the artificial ecozone. He rests one finger on the button in preparation to start the timer. You're going to go Trochę mi się to downstairs and scan relics. kojarzy z I will be Half-Life'em. monitoring your progress. Please note there are several radioactive anomalies in the ecozone. These are the same conditions you'll be working in the field. Radioactive zones and relics are quite common under the dome. He smoothly extracts a jar of yellow pills from his pocket. Here's your Arad 3. And one more thing. Just a moment. No, coś jeszcze dostanę od niego. An amazing excursion. New world. A może nie dostanę. A może mnie po prostu wpuści tam. Przydałby się jeszcze jakiś terminal, nie? Może znajdę jakiś terminal gdzieś po drodze, żeby tego gościa wpisać, jak mnie poprosił wcześniej. But what if I told you that in a year you'll be lying by a swimming pool? A, tu jest. To zaraz sobie z nim pogadamy. Ale to przy następnej okazji. Ja dzisiaj muszę kończyć trochę wcześniej, ale jeszcze sobie posiedzimy przy Encased, tak na Twitchu, jak i na YouTubie, bo to na YouTube'a także trafia. W ciągu najbliższych 2-3 dni będę do tego wracał. A muszę kończyć wcześniej, ponieważ moja córka zażądała ode mnie, bym jej zbudował domek z poduszek i jest to bardzo ważne zajęcie. I najwyraźniej tylko ja to potrafię zrobić w całym domostwie, więc idę, zanim ona pójdzie spać, bo jak pójdzie spać bez domku, to będzie tragedia. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia, mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości. Mam nadzieję, że o tyle, o ile bawiliście się dobrze przy tym nagraniu, przy tym let's playu, no bo to też trudne jest zadanie przy takiej grze zabawić Państwa jakoś należycie. Do zobaczenia i do widzenia i się widzimy już niedługo.